No, tak, dokładnie. Tak, strasznie się cieszę na to dzisiejsze nagrywanie. No. Tak, on jest tak niesamowicie przystojny. Mówię ci. No, jakby mnie zaprosił na randkę, to bym się nie obraziła. No, dokładnie. W ogóle nie dość, że przystojny, to jeszcze utalentowany. Szkoda, że go zamordowali. Ogromna strata. No. Dobra, ja muszę kończyć. No, trzymaj się, pa. Cześć. No, cześć. Coś się stało? Nie, w porządku. Cześć, witajcie, z tej strony Grzesiek Orlikowski I Paulina Cirocka z kanału Go on Stage, bliżej sceny. Zgodnie z zapowiedzią, oto pierwszy odcinek z serii 5 minut na scenie, gdzie to wy decydujecie o tym, kto będzie gwiazdą naszego odcinka. W pierwszej ankiecie na Facebooku zdecydowaliście, że będzie to zespół The Beatles. Zatem nie przedłużając, przechodzimy do rzeczy, sprawdzimy, czy udało nam się zmieścić z tematem w 5 minut. John Lennon założył swój pierwszy zespół w 1957 roku, The Quarrymen, razem z kolegami ze szkoły. Do zespołu bardzo szybko dołączył Paul McCartney w 1958 roku, a następnie George Harrison. Na przełomie lat 59-60 szkolni koledzy zostawili Lennona, zostawili zespół i trójka gitarzystów zaczęła szukać perkusisty. Szybciej jednak znalazła basistę Stuarta Sutcliffe'a, który często jest dzisiaj nazywany piątym Beatlesem. Lennon i jego kumple byli, jak większość rock'n'rollowców angielskich, fanami Buddiego Holly, który miał zespół The Crickets, czyli świerszcze. I Lennon z kolegami chcieli nawiązać do tej nazwy, dlatego nazwali się The Beatles, czyli Żuki. Później została ta nazwa przemianowana na The Beatles, potem na The Silver Beatles i w końcu na The Beatles w takiej pisowni, jaką znamy dzisiaj. Pierwsze tournée odbyli po Szkocji, gdzie wzbudzili zainteresowanie ich nieoficjalnego menadżera Alana Williamsa. Ten z kolei załatwił im występy w Hamburgu. Tam chłopacy, w tym jeszcze niepełnoletni Harrison, trafili w samo serce niemieckiej dzielnicy Czerwonych Latarni i zaczęli grać w klubach ze striptizem przedstawianych jako muzyczne. Zespół był w Hamburgu dwukrotnie, z czego raz chłopacy zostali odesłani do Anglii. Za co? Za podpalenie prezerwatywy w koszu na śmieci. Dlaczego pobyt w Hamburgu był taki ważny? Ano, z dwóch powodów. Po pierwsze, Harrison stracił dziewictwo, a po drugie, zespół poznał Ringo Starra oraz Astrid Kircher, która była autorką pierwszych profesjonalnych zdjęć Beatlesów, a później została dziewczyną Sutcliffa. To ona postanowiła obciąć jego włosy w ten charakterystyczny sposób, który dzisiaj znamy, który kojarzymy z Beatlesami, tak zwany Beatles haircut. Sutcliffe postanowił jednak opuścić zespół dla swojej ukochanej i niedługo potem niestety zmarł wskutek krwotoku wewnętrznego. W styczniu 1962 roku Beatlesi mieli już swojego oficjalnego menadżera. Brian Epstein sprzedawał płyty w sklepie muzycznym i zainteresował się zespołem, gdy pewnego dnia został poproszony o nagranie ich piosenki, a on nigdy przedtem nie słyszał o The Beatles. Później za pośrednictwem producenta George'a Martina, nie tego od Gry o Tron, grupa podpisała kontrakt z Parlophone. Pierwszymi dwoma utworami nagranymi przez Beatlesów były Love Me Do do perkusji Starra i P.S. I Love You Andiego White'a. Ten pierwszy osiągnął 17. pozycję na liście przebojów i perkusistą zespołu ostatecznie został Ringo Starr. John Lennon przyznawał, że on i Paul McCartney nigdy nie zwracali szczególnej uwagi na jakość komponowania muzyki. W ogóle Beatlesi w przeciwieństwie do innych artystów reagowali bardzo tak lekceważąco i komicznie i wyśmiewali ten swój oszałamiający sukces. Kiedy mieli być w trasie z Royem Orbisonem, mieli zostać supportem dla niego, okazało się, że ich sława jest 100 razy większa niż głównej gwiazdy i tak naprawdę to oni byli gwiazdami tamtego wieczoru. Ze względu na to histeryczne uwielbienie, na to wyznawanie Beatlesów, prasa stworzyła taki termin jak Beatlemania, a młode dziewczyny podczas koncertów dosłownie sikały w majtki. W październiku 1963 Beatlesi zagrali 5 koncertów w Szwecji, później rozpoczęli kolejną trasę po Wielkiej Brytanii, która miała trwać 6 tygodni, ale rozciągnęła się do 9 miesięcy. Raz nawet policja użyła węży z wodą pod wysokim ciśnieniem, żeby nieco ostudzić entuzjazm tłumu przed koncertem. Sława zespołu rosła także za oceanem. W sierpniu i wrześniu 1964 roku zespół zagrał 30 koncertów w samych Stanach Zjednoczonych, gromadząc od 10 do 20 tysięcy widzów. W tym czasie też poznali Boba Dylana, który wprowadził ich w świat narkotyków, częstując marihuaną. Dylan w ogóle myślał, że chłopaki to już od dawna palą zioło, bo słuchając piosenki Want to Hold Your Hand, zamiast I Can't Hide usłyszał I Get High, czyli jestem na haju.
Na początku 1965 roku członkowie grupy spróbowali też nieumyślnie LSD, które dodał im do kaw dentysta Harrisona. I od tamtej pory już ćpali regularnie. Po latach przyznawali w wywiadach, że LSD otworzyło im oczy i miało ogromny wpływ na ich twórczość. Podczas trasy Beatlesi sprzeciwiali się segregacji rasowej i nie wchodzili na scenę, dopóki wśród publiczności panował podział na białych i czarnych. W czerwcu 1965 roku królowa Elżbieta II przyznała całej czwórce Order Imperium Brytyjskiego, przyznawane głównie weteranom wojennym i przywódcom. 27 sierpnia w Los Angeles Beatlesi spotkali swojego idola, Elvisa Presleya. Nie wiedzieli jednak, że Elvis dokładał starań w blokowaniu zespołu w Ameryce, bo uważał, że sprowadzają amerykańską młodzież na złą drogę. Krytycy zwracali też uwagę, że muzycy zaczęli głębiej niż dotychczas poruszać tematykę filozoficzną i miłosną w swoich utworach. Lennon i Starr wyznali, że głównym czynnikiem, który na nich wpływał podczas komponowania i nagrań, była właśnie marihuana. W 1966 roku koncertowali na Filipinach i w Indiach. W tym samym roku Lennon udzielił też niefortunnego wywiadu, w którym stwierdził, że Beatlesi są popularniejsi od Jezusa, co doprowadziło m.in. do palenia ich płyt. Władze ZSRR uznawały muzykę brytyjskich artystów za diabelskie wycie kapitalistycznego demona, więc słuchanie ich było w Rosji surowo zakazane. Ale Rosjanie mieli swoje sposoby. Albumy nagrywano na przykład chałupniczymi metodami na zużytych kliszach rentgenowskich wykradzionych ze szpitali. Brawo Słowianie! Po ponad 1400 występach na żywo, koncert na stadionie Candlestick Park w San Francisco 29 sierpnia kończy ich regularne występowanie przed publicznością. Zespół zamknął się w studio, aby pracować nad nowym albumem, jednak pomiędzy chłopakami pojawiały się coraz większe tarcia, między innymi o obecność Yoko Ono w studio. 30 stycznia 1969 roku miał miejsce ostatni wspólny koncert Beatlesów, kiedy zagrali na żywo na dachu swojego studia. W sierpniu po raz ostatni wspólnie spotkali się w studiu, a miesiąc później Lennon ogłosił zespołowi, że odchodzi. W grudniu McCartney wniósł pozew o rozwiązanie zespołu, jednak formalnie The Beatles istnieli do 29 grudnia 1974 roku, kiedy to Lennon ostatecznie podpisał umowę o zakończeniu partnerstwa. Muzycy rozpoczęli kariery solowe, Paul założył zespół Wings. Lennon zapytany przez dziennikarza w 1964 roku, jak umrze, odpowiedział: pewnie kropnie mnie jakiś szaleniec. I faktycznie 8 grudnia 1980 roku został zamordowany na Manhattanie przez Marka Davida Chapmana. Wtedy nie było już mowy o powrocie zespołu. Dzięki serdeczne za obejrzenie, dzięki, że dotrwaliście do końca. Mamy nadzieję, że wam się podobało. I mamy nadzieję, że udało nam się zmieścić w te 5 minut, choć raczej się nie udało, bo strasznie dużo tego było, tych informacji o Beatlesach, strasznie trudno było to wyselekcjonować. Ale jeśli się nie zmieściliśmy, to bierzemy to na klatę i obiecujemy poprawę. A tymczasem zapraszamy was do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania. Jeśli macie propozycje na odcinek, piszcie do nas, czy to w komentarzach, czy na Facebooku, czy na Instagramie. Śledźcie też nasze social media. Mamy już pomysły na kolejną ankietę, więc niedługo na pewno się pojawi na fanpage'u. I co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku tutaj na scenie. Cześć kochani! Ale wiesz, że ty jesteś najprzystojniejszy, prawda? Tylko trochę gorzej śpiewasz.